In this last session, I want to go into a bit more detail about some of the things we summarized in session 5. Let me just say... W tym ostatnim wykładzie chcę przejść do może takich szczegółów związanych z poprzednim wykładem. Let me just say that what I'm sharing with you is a method. I'm not saying you must do it this way. Chcę jednak zaznaczyć, żebyście wszyscy o tym pamiętali, że to, czym się dzielę z wami, jest tylko jedną z wielu metod, podejść. To nie jest jedyna słuszna na pewno. Someone has said that preaching is truth through personality. Ktoś kiedyś powiedział, że zwiastowanie kazań to jest przekazywanie prawdy przefiltrowanej przez charakter danego człowieka, przez jego osobowość. I think that's helpful because we all are hoping to preach the same truth. No ja myślę, że to jest prawda. Mam nadzieję, że my wszyscy będziemy zwiastować tę samą prawdę. But we will all do it differently because we are different personalities. Ale wszyscy będziemy robić to w troszkę inny sposób, dlatego że każdy z nas jest inny. Różnimy się od siebie. When you start out at preaching, you may unconsciously imitate a pastor who has helped you. Gdy zaczynasz mówić kazania, to może tak być, że nieświadomie, ale imitujesz, naśladujesz tego, który ciebie uczył, którego słuchałeś, być może twojego pastora. That's very understandable and it's a good thing because you've learned from him. To byłoby całkiem zrozumiałe i nawet dobre, bo to by oznaczało, że się czegoś od niego nauczyłeś. But as you go on, you want to develop your own voice, your own way of presenting truth. Ale w miarę rozwoju będziesz chciał coraz bardziej prezentować swoje własne, osobiste podejście i to, w jaki sposób ty rozumiesz i przekazujesz prawdę. It's given you your gifts in your personality. Pan Bóg dał tobie dał swoje dary, dał tobie także twoją osobowość. So don't feel you have to copy someone else, be yourself, develop your own style. Dlatego nie myśl, że musisz kogoś kopiować, naśladować, bo miej wolność rozwinięcia swojej własnej formy i stylu. But it's always good to have honest feedback from those who listen to us. Ale zawsze warto mieć taką informację zwrotną, szczególnie jeśli ona jest uczciwa, szczera, od tych, którzy nas słuchają. Not just the people whom we know will say, that was wonderful. Grandma usually says that. Nie tylko od ludzi, których znamy, którzy powiedzą nam, o, to było wspaniałe kazanie. Rather, someone who you respect for their spiritual maturity, who will give you honest feedback. Ale raczej ktoś, kogo szanujesz za jego duchową dojrzałość, który da ci też uczciwą taką recenzję twojego kazania. So ask one or two people to do that when you give your talks. Dlatego zawsze, kiedy mówisz kazanie, znajdź takich ludzi, zapytaj ich, czy możesz ich poprosić właśnie o taki uczciwy komentarz na temat tego, co powiedziałeś. And when they say, point 2 was not really very clear, I didn't understand what you were getting at. I kiedy usłyszysz od nich na przykład, no wiesz co, punkt drugi nie był taki jasny dla mnie, nie za bardzo złapałem, o co ci chodziło. But thank the Lord for that, because it's on our mistakes and our inadequacies that we have to build and develop. To dziękuj Panu Bogu za taki komentarz, bo dzięki temu możesz następnym razem uniknąć takiego błędu, czy być może takiej sytuacji. So let's think then about these stages of preparation in a little bit more detail. Dlatego teraz jeszcze więcej porozmawiamy na temat tych dwóch etapów przygotowań do kazania. I would encourage you to sharpen up. This is session 3, really, strategy. Sharpen up your theme sentence. Chciałbym zachęcić was szczególnie do tego, abyście doprecyzowali zdanie, które wyraża główny temat. Remember, it's a one-sentence summary of the main points that we're going to preach. Pamiętacie, to jest to takie podsumowanie jednym zdaniem tego, o czym chcemy mówić. Sometimes people say, well, if it's only one point, isn't that going to be very boring for the hearers? Niektórzy mogą powiedzieć, jeśli to jest tylko jeden punkt, czy nie będzie to zbyt nudne dla słuchaczy. And of course, you will have subsidiary points and ideas that come from the text.
Ale oczywiście ty masz także i inne punkty, podpunkty, które wynikają z tekstu i chcesz je włożyć do swojego kazania. But it is helpful to keep the main thing all the way through your preparation. Jednak warto, aby pamiętać, że to, co najważniejsze, powinno być najważniejsze w czasie całych twoich przygotowań. So what we're looking for there is the timeless, universal truth that the passage teaches. Dlatego to, do czego chcesz dojść, to taka ponadczasowa prawda, która wynika z tego tekstu. It's a theme sentence, not a theme paragraph. I zrób z tego zdanie, które wyraża temat, a nie cały akapit. Doesn't have to be like a title of a sermon. It's more an explanation of the context. To zdanie nie musi być tytułem dla kazania, bardziej wyjaśnieniem jego zawartości. So, yes, you can spend too long on doing this if you are a perfectionist to try to get it 100% right. Oczywiście, jeśli jesteś perfekcjonistą, to istnieje niebezpieczeństwo, że poświęcisz na to zbyt dużo czasu. But it is worth taking time over it because it will help the hearers to get the message much more clearly. Ale naprawdę warto poświęcić na to czas, bo to pomoże słuchaczom dostrzec przesłanie twojego kazania dużo łatwiej i lepiej. The other thing is it helps you to decide what you are going to put in from all the notes that you've made, what you're going to put into the talk. Ale inną korzyścią z tego jest to, że łatwiej ci będzie zadecydować, co umieścić w kazaniu ze wszystkich swoich notatek, które zrobiłeś, a co być może pominąć jako mniej istotne w tym przypadku. So from your exegesis and exposition sessions, you'll have lots of ideas that are saying, put me in the sermon. Dlatego, że w czasie tych pierwszych 2 etapów przygotowań, mianowicie związanych z egzegezą i z ekspozycją, będziesz prawdopodobnie miał wiele różnych myśli, które będą ci mówiły, hej, ja też chcę się znaleźć w twoim kazaniu. You have to be disciplined and say, do you help the theme sentence? Do you relate to it? Ale ty musisz być zdyscyplinowany na tyle, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ta myśl rzeczywiście pomaga mi lepiej wyrazić tą główny temat kazania, czy też być może to jest myśl poboczna, dobra, ale nie tak bardzo istotna dla tego, co chcę głównie wyrazić. If you've done good work on the exegesis and exposition, you'll have almost too much material to put in. Jeżeli wykonałeś naprawdę dobrą robotę przy etapie pierwszym i drugim, czyli egzegezy i ekspozycji, prawdopodobnie będziesz miał więcej materiału niż potrzebujesz. The theme sentence is a great way of helping you to remain focused. Dlatego to jedno zdanie, które wyraża główny temat, bardzo ci pomoże trzymać się głównego toru. And with that goes sharpening up the aim sentence. Ale z tym także wiąże się doprecyzowanie zdania, które wyraża cel. We talked about this in the last session. W czasie ostatniego wykładu mówiliśmy o tym. But as you think about possible applications, the aim sentence gives you a standard by which to judge. Ale gdy myślisz o zastosowaniu tekstu, z którego mówisz, to właśnie to zdanie dotyczące celu, ono ci pomaga trzymać się pionu. Does this help the aim sentence, or does it take me away from the aim sentence? I dlatego te różne myśli, notatki, które masz, będziesz weryfikował względem tego zdania, czy to pomaga ci zrealizować, czy też wyjaśnić ten cel, czy może niekoniecznie. And because the application, the aim sentence, is derived from the passage, we want to present it in the tone of the passage as well. I ponieważ to zdanie wynika z tekstu, no to zastosowanie oczywiście chcemy także dostosować do tekstu, z którego go głosimy. What's the main atmosphere of the passage? Is it encouragement? Is it challenge? Jaka jest główna atmosfera tego tekstu? Czy to jest zachęta? Czy to jest może pewien rodzaj wyzwania, trudności? So try to preach with the tone of the passage, if it Więc is. staraj się zwiastować zgodnie z tonem, z tonacją fragmentu, z którego zwiastujesz. If it is a strong passage of warning,
then the sermon should have that quality about it. Jeżeli ten tekst wiąże się z takim mocnym napomnieniem, to twoje kazanie także w podobnym tonie powinno wybrzmieć. All dependent on what the original was designed to achieve. To wszystko zależy od tego, co ten tekst pierwotnie miał osiągnąć. And the reason why that's appropriate to us is because the word of the Lord endures forever. A to dla nas jest bardzo ważne z tego powodu, że czytamy, że słowo Pana trwa na wieki. Right? We have the 66 books because God knows that's what we need in the church down the centuries. Dlaczego mamy 66 ksiąg w całej Biblii? Dlatego, że Pan Bóg wie, czego Kościół potrzebuje na przestrzeni wieków. So with a sharpened theme and a sharpened aim sentence, Dlatego, let's kiedy już masz, construct the outline. dlatego, kiedy już masz doprecyzowane zdanie, które wyraża główny temat, a także zdanie, które wyraża główny cel, no to wtedy jest łatwiej skonstruować właśnie ten szkic. Sometimes the theme sentence will break down into main points. Czasami zdanie wyrażające temat, ono się w sposób naturalny podzieli na główne punkty. We spend quite a bit of time thinking how to express those points best. I spędzamy sporo czasu, aby się zastanowić, jak wyrazić te punkty w najlepszym z możliwych sposobów. But I want to encourage you to spend time also on the connection between the main points. Ale także chciałbym, żebyś poświęcił czas na poszukanie powiązań pomiędzy tymi głównymi punktami. We want to aim for clear, smooth transitions between the points that develop the argument of the talk. I zależy nam na tym, żeby to przejście między punktami było jasne, przejrzyste i też takie łagodne. Because that will help the thought connections for our hearers as they listen to what we say. To pomoże czytelnikowi, słuchaczowi lepiej przyswoić sobie, bo będzie widział pewną logiczną ciągłość. If there are not smooth transitions, then ideas will come in from different angles and confuse people. Jeśli nie ma takich logicznych przejścia, to może wywołać konsternację u słuchacza, bo nie będzie widział powiązania między jednym a drugim. When you have the main points clear, test their logic and their development by the transition statements. Kiedy będziesz już miał wypracowane te punkty, jak gdyby przetestuj je pod względem przejścia od jednego do drugiego, na ile jest logiczne to przejście od jednego do drugiego i dalej następne. If that doesn't work, maybe you've got the wrong main point, so go back and think again. Jeżeli się okaże, że coś tutaj nie pasuje, to być może poszedłeś w złym kierunku, być może dobrałeś niewłaściwe punkty. Powinieneś to przemyśleć. There are other advantages of having a good outline. Ale są jeszcze inne zalety posiadania takiego dobrego szkicu, dobrego konspektu. It gives shape to the message and it gives To pace to the message. To daje ci kształt twojego przesłania, ale także nadaje jemu pewne tempo. I think it's important to try to work out how you are going to use the amount of time you have to speak. Ja myślę, że one mogą ci bardzo pomóc, jak wykorzystać czas, który masz dany na kazanie. For example, supposing you are in a context where the talk is usually 30 minutes, 30 minutes. Powiedzmy, że służysz w kontekście, kiedy na kazanie przeznaczone jest 30 minut na przykład. Suppose you have three major points that you are going to make in the talk. Wyobraźmy sobie, że masz 3 główne punkty, które chcesz rozwinąć. Are they all of equal length? Do they all need the same amount of explanation? Czy na każdy z nich chcesz poświęcić tyle samo czasu? Czy one wszystkie potrzebują takiego czasu na wyjaśnienie, tyle samo czasu na wyjaśnienie? Perhaps the middle point, let's say, is more complicated and we need to take more time over it. Być może punkt środkowy potrzebuje więcej czasu na wyjaśnienie i dlatego musisz jemu poświęcić więcej czasu. There is Bo a jest bardziej famous skomplikowany. Przepraszam. Sorry. There's a famous quotation from Winston Churchill. Jest taki znany cytat Winstona Churchilla. That the difference between a great man and a mediocre man is that the great man knows the difference between 5 minutes and 10 minutes.
Okej. Jest... All right? A great well, man and a not so great man. jest, powiedział tak, różnica pomiędzy wielkim człowiekiem, a powiedzmy kimś przeciwnym jest taka, że wielki człowiek wie, na czym polega różnica pomiędzy 5 minutami i 10 minutami. And the great preacher knows the difference between, this is my comment, not Churchill, a great preacher knows what can be done in 5 minutes and what will take 10 minutes. Natomiast ja, parafrazując te słowa, mówię, że różnica pomiędzy wielkim kaznodzieją, dobrym kaznodzieją, a takim niedobrym kaznodzieją jest ten, że ten dobry wie, jak może wykorzystać 5 minut i jak może wykorzystać 10 minut. As you look at your 30-minute period, work out how much time you will take on each part. I kiedy myślisz w kategoriach kazania 30-minutowego, to pomyśl, ile czasu potrzebujesz na poszczególne części twojego kazania. We take 3 minutes over the introduction and perhaps 5 minutes for the conclusion. Na przykład na wstęp poświęcisz 3 minuty, a na zakończenie 5. At 24 minutes for the main points. A 24 na główne punkty. May say take 6 or 7 minutes for the first and the third points. I wtedy musisz podzielić odpowiednio czas na te punkty. Leaves us 12 minutes or so for the middle point, which requires more time. Na jeden być może pierwszy poświęcisz 6-7, podczas gdy na środkowy 12, bo dotyka trudniejszych spraw. Now, we won't always get it entirely accurate, but it's good to have an idea as to how much time to take on each thing. I oczywiście nie zawsze uda nam się dokładnie sprecyzować, zadecydować, ile czasu potrzebujemy, ale warto mieć to na względzie, próbować. You know, when the preacher says, "Oh dear, my friends, the time has gone and I haven't got to the last point." Bo wiecie, czasami tak się zdarza, kiedy kaznodzieja mówi: o, moi drodzy, już czas się kończy, a ja jeszcze tyle mam do powiedzenia. And I want to say, whose fault is that? To ja chcę zapytać, a czyja to wina? Not mine, the hearer. It's you, the preacher. To nie jest mój, słuchacza, to jest twój, kaznodziei. If you love me as part of your congregation, plan out how you're going to prepare and preach the whole passage. Jeżeli może pomyśleć słuchacz, członek zboru, jeśli mnie kochasz, jeśli mnie miłujesz, to planuj w taki sposób, żebym ja mógł to usłyszeć we właściwym czasie. Remember, you don't have to be clever, you have to be clear. I tu nie chodzi o to, żebyś był taki mądry, ale masz być taki konkretny. So let's think now about filling in the details, putting the flesh on the skeleton. Porozmawiamy teraz jeszcze o tym wypełnianiu szkicu szczegółami, o tym wypełnianiu szkieletu ciałem. This is halfway down the sheet of notes. To jest mniej więcej w połowie naszego konspektu notatek do wykładu 6. I think the basic rule is there: 1, state; 2, explain; 3, apply. Mamy 3 tutaj takie zasady. Pierwsza, powiedz; druga, wyjaśnij; trzecia, zastosuj. So state is taking the main point and making it clear. Powiedz w tej części oznacza powiedz tą główną prawdę i przedstaw ją w sposób jasny i wyraźny. Explain is unpacking the content of the point and showing why it matters. Wyjaśnij oznacza rozpakuj zawartość tego tekstu i powiedz, co on oznacza. Dlaczego jest ważne? And apply is obviously saying, so the implications for us are these. Natomiast wyjaśnij, wszyscy rozumiemy, jakie tutaj jest praktyczne zastosuj, ostatni punkt, jakie jest praktyczne zastosowanie tego tekstu dla dzisiejszego słuchacza. And you will notice that I've talked quite a lot in the series about mind, heart and will. I zauważyliście, że ja w tych swoich wykładach często odwoływałem się do umysłu, serca i woli. Mówiłem o nich. And part of the reason is because I think those 3 points relate to those 3 aspects. A dlatego, że jestem przekonany, że owe 3, umysł, serce i wola, odnoszą się do tych 3 aspektów, o których mówiłem wcześniej. Powiedz, wyjaśnij, zastosuj.
State is taking the content of the passage to the mind. Mhm. Pamiętaj, aby przedstawić zawartość tekstu, aby je przedstawić to umysłowi. Explaining is relating that to the control center of the personality, that is the heart. Gdy będziesz go wyjaśniał, to będziesz przemawiał do tego centrum kontrolnego swojego życia, czyli do serca. And applying is seeking to energize the will to put it into practice. Natomiast zastosowanie będzie polegało na tym, że będziesz chciał zmotywować wolę człowieka do tego, aby podjęła działania na podstawie tego, co wysłuchało. Now, in England, I observe with young preachers that the thing that is done least well is the explaining. Mhm. W Anglii, w kontekście angielskim zauważyłem, że młodzi kaznodziejowie najmniej jak gdyby uwagi, czasu poświęcają na wyjaśnienie tekstu. Are good at stating the main point perhaps, and they Oni know są- they have to apply it. Oni są dobrzy w stwierdzeniu, o czym jest ten tekst. Wiedzą także, że należy go zastosować, They tend to go from the statement straight to the application. ale bardzo często oni przeskakują od stwierdzenia, o czym jest tekst, od razu do zastosowania. And the problem with that is that the protein in the text is in the explanation. Ale problem polega na tym, że to białko tego tekstu jest właśnie w tym wyjaśnieniu. We want to nourish the congregation by explaining the text before A we my chcemy, encourage them to apply it. karmić, żywić nasz zbór poprzez wyjaśnienie tego, o czym jest ten tekst, zanim przejdziemy do jego praktycznego zastosowania. I encourage you to make time to explain the contents of the passage clearly. Dlatego zachęcam Ciebie, abyś poświęcił czas na wyjaśnienie tekstu w taki jak najbardziej przejrzysty sposób. There are ways of doing this that are helpful. I've put some of them in the notes there. No są różne sposoby, jak możemy to zrobić. Umieściłem to także w moich notatkach. The use of cross-references, other parts of scripture that relate to this. Korzystaj z odnośników, z innych fragmentów Bożego Słowa, które się wiążą z tym fragmentem. The use of personal testimony, how either you or others have applied this text. Użyj także własnego świadectwa osobistego, albo może innych ludzi, w jaki sposób oni skorzystali z tego tekstu. And particularly material from contemporary life. Ale Sort przede of wszystkim przykładów z życia codziennego. been in the news recently. What are the books that people are interested in? What are the buzz subjects? Może to się będzie wiązało z wiadomościami aktualnymi, które słyszysz, z książkami, które ludzie czytają. No właśnie, z tym, co gdzieś tam się dzieje wokół nas w codziennym życiu. That helps to root the text in the contemporary world. Bo to wszystko pomoże, jak gdyby zakotwiczyć ten tekst w tym świecie współczesnym. But of course, it mustn't be in the driving seat. The culture is not driving the sermon. Pamiętaj jednak, aby ten świat współczesny i kultura, w której jesteś, to nie ona siedzi na siedzeniu kierowcy. Nie ona, ale tekst biblijny ma siedzieć na tym siedzeniu. So we just remember what we said at the first session, that the text is king. The text determines everything. Dlatego wciąż pamiętaj to, o czym powiedzieliśmy na pierwszym wykładzie, że to tekst jest królem, to on ma prowadzić. As we are doing this construction of the main body of the talk, we need to trust the word to do the work. Oczywiście w całej tej pracy przygotowawczej do kazania musimy przede wszystkim pamiętać, że należy ufać, iż to Słowo Boże przez Ducha Świętego wykona pracę. Our job is to let it loose in as relevant and applied a way as we can. Naszym zadaniem po prostu jest jak gdyby je puścić, żeby ono, puścić na wolność, żeby ono samo wykonało tę pracę, na którą zostało stworzone. Now, we need to think also at this stage about illustrations and whether they are needed or not. Dlatego na tym etapie także powinniśmy myśleć o obrazach, o ilustracjach, które czy są potrzebne, czy nie.
I've tried to list here the things that are particularly valuable for illustrations to do. Ja próbowałem wypisać sobie rzeczy, które są szczególnie wartościowe, jeśli chodzi o ilustrację. The first thing is obviously an illustration that makes the truth clearer, that helps us to understand it better. Oczywiście zadaniem ilustracji jest pomóc wyrazić daną prawdę w lepszy sposób, aby zmotywować słuchacza do działania. It makes abstract ideas come to life with a picture that people can think of in their minds. Bo to pomaga jakieś pojęcia abstrakcyjne przedstawić w sposób bardziej zrozumiały dla naszego umysłu. The other great thing that illustrations can do is persuade us to act on the content of the passage. Ilustracje pomagają też w znacznym stopniu zmotywować słuchacza do działania. Because what I find is that particularly now people appreciate the illustration of the application of the passage. To, co ja zaobserwowałem w ostatnich czasach, że ludzie bardzo to doceniają, kiedy przedstawiamy im jakąś ilustrację, jakiś przykład związany ze zastosowaniem tego tekstu. The further our cultures move away from their Christian roots, the harder people find it to apply Christian truth. Czym bardziej społeczeństwo oddala się od prawdy biblijnej, tym trudniej oczywiście jest ludziom zrozumieć te prawdy. So what they often appreciate is when you state the application and then begin to illustrate it. To, co ludzie bardzo często cenią sobie, to kiedy mówisz o zastosowaniu danego tekstu, a potem podajesz przykłady. Of course, the application is the same as the purpose of the passage, so we're not moving away from the Bible. Oczywiście to zastosowanie będzie zbieżne z tematem, celem tego kazania, więc nie oddalasz się od niego. Trying to do is to shine a light onto the application by illustrating how it worked out. To, co ja próbuję zrobić, to jak gdyby rzucić światło na zastosowanie przedstawione przeze mnie, żeby pokazać, jak można to wprowadzić w życie. When you get to application, you may say something like, now, what does this look like in practice in our lives today? Więc kiedy dochodzisz do części zastosowania swojego kazania, możesz powiedzieć, no właśnie, jak to wygląda w życiu praktycznym? Let me tell you what it meant to, and then you give your example, your illustration. I wtedy możesz powiedzieć, pozwól, że powiem, co to znaczyło dla, i tutaj dajesz jakiś przykład. That means that the illustration is a good servant to the purpose of the passage. A to oznacza, że ilustracja może stać się takim dobrym sługą dla twojego kazania. But let me warn you against illustrations that are bad masters. Ale pozwól, że także ostrzegę cię przed ilustracją, która może stać się złym panem. Sometimes they are very entertaining stories and people think I must get this into my sermon. Czasami ludzie oczekują, że ja jakąś ciekawą historię, która ich rozbawi, powiem i że to powinno być taką ważną częścią mojego kazania. But of course you want to be engaging in your approach, but if the illustration governs it, the Bible is not driving the car. I oczywiście takie historie zabawne nie są złe, ale jeśli one będą odciągały słuchacza od głównego przesłania tekstu, to ten tekst nie będzie na pierwszym miejscu. You have to be quite disciplined about illustrations. You can have too many of them. Dlatego musisz naprawdę czuwać, aby twoich przykładów, ilustracji nie było zbyt wiele. I have three little questions that I ask myself before I use an illustration. Zanim ja używam jakiegoś przykładu, jakiejś ilustracji, to zadaję sobie 3 takie pytania. Does it help to achieve the purpose that I'm using it for, or does it obscure the purpose? Pierwsze to, czy pomaga mi ta ilustracja osiągnąć cel, który sobie założyłem, czy być może stoi na przeszkodzie. Second question, is it believable? Is it something that people can relate to?
Druga rzecz, czy to jest realistyczne, co mówię? Czy ludzie rzeczywiście są skłonni w to uwierzyć? And does it belong, third question, does it belong in our world today? I trzecie pytanie, czy to ma związek z naszym dzisiejszym światem, czy nie? Of course, we can use illustrations from the Bible, illustrations from church history. Oczywiście możemy posługiwać się przykładami z Biblii, przykładami z historii Kościoła, They have to be clearly connected both to the passage and to our culture today. ale te przykłady muszą być także wyraźnie powiązane zarówno z tekstem, jak i z czasami, w których obecnie żyjemy. Otherwise, illustrations can actually detract from the message rather than helping to underline it. W przeciwnym wypadku ilustracje mogą nawet nas odciągnąć od kazania i od przesłania tego tekstu, zamiast pomóc w lepszym go zrozumieniu. I think the best illustrations are contemporary ones that come from recent life. Myślę, że najlepszymi przykładami są te ze współczesnych czasów, z naszego życia. And in that Z sense, naszego niekoniecznie osobistego, ale they are readily understood by the hearers. i naturalnie w takiej formie, w takim sensie są bardzo łatwo zrozumiałe i przyswajane przez słuchaczy. There was a book that I was given as a young preacher, which had an interesting title. A jako młody kaznodzieja kiedyś otrzymałem książkę o bardzo ciekawym tytule. 999 illustrations no preacher can be without. 999 ilustracji przykładu, bez którego nie może być żaden kaznodzieja. It was a well-intentioned book, but almost entirely useless. Pewno intencje autora tej książki były bardzo dobre, ale okazała się całkowicie bezużyteczna. Done without 900 of them, I think. Ja myślę, że spokojnie mogą sobie poradzić bez 900 z nich. They were so remote, they were so theoretical, they were so unconnected. Były tak odległe, tak teoretyczne, niepowiązane z praktycznym życiem. Much better to have an illustration that says, I was seeing on the TV news the other night. Dużo lepszym przykładem będzie na przykład wczoraj wieczorem widziałem w wiadomościach, słyszałem coś takiego. Did you notice that this issue came up 2 or 3 weeks ago? You know, speak into our real world. Czy zauważyliście to, o czym była mowa na przykład tu czy tam 3 tygodnie temu? Wtedy ludziom jest dużo łatwiej odnieść się do takich przykładów. We need to think about the beginning and the end of the talk. Ale także poświęć czas na pomyśleniu o początku i zakończeniu twojego kazania. It would write the introduction to the talk as the last thing in your preparation. I tak naprawdę ja często sobie zapisuję wstęp do mojego kazania już na końcu przygotowań. If you start with the introduction and then write the talk from it, you may in fact go a long way from what you've introduced. Jeśli zaczniesz od wstępu, a później będziesz rozwijał kazanie, może się okazać w dalszej części bardzo się oddaliłeś od twojego wstępu. But if you construct it at the end of your preparation, you know then what you are introducing and what to stress. Ale jeśli swoje rozpoczęcie sporządzisz na zakończeniu przygotowań, to będziesz wiedział dokładnie, jak chcesz przeprowadzić swoich słuchaczy przez całe kazanie. Those first 2 or 3 minutes of your talk are absolutely vital. Dlatego te twoje pierwsze minuty kazania są wręcz niezbędne. Everybody at that stage is thinking, do I want to listen to this? Am I being drawn in? Bo każdy w tym momencie będzie się zastanawiał, czy ja chcę słuchać tego kazania, czy to jest coś dla mnie ciekawego. Don't assume that they will all automatically say yes to those questions. I wcale nie zakładaj, że nie wszyscy automatycznie odpowiedzą sobie tak na te pytania. The introduction is more like showing people a menu of the meal that is on offer. Tym wstępem twojego kazania może być coś takiego jak taka karta dań, takie menu,
które pokazujesz. Co jest w ofercie dzisiaj? If you stay with me for the next 30 minutes or whatever, don't tell them how long, but if you stay with me for the talk, this is what the benefit will be. Więc jeżeli chcesz powiedzieć swoim słuchaczom, jeśli zostaniesz ze mną na czas kazania, to właśnie to dzisiaj będziesz spożywał. So it needs to be short, and it needs to be gripping, and it needs to be relevant. Dlatego ten wstęp powinien być krótki, wciągający oraz trafny. So short because you don't need skyscraper foundations when you're building a little house. Krótki dlatego, że nie potrzebujesz fundamentu dla drapacza chmur, kiedy budujesz niewielki dom. Our talks are little houses, they're not skyscrapers. Nasze kazanie są raczej takimi niewielkimi domami. To nie są drapacze chmur. And gripping because we need to know that there is real benefit coming to us from listening to the preaching. Wciągający dlatego, że chcesz wiedzieć, że to jest coś dla ciebie, coś, co chcesz usłyszeć od kaznodziei. Make the introduction work for you. Let it set the mood. Więc niech ten wstęp wykona dla ciebie konkretną robotę, niech ono nada pewną atmosferę. The way the introduction is selling the talk by relating it to the congregation's sense of what's important. Ale także pozwól, aby twój wstęp pokazał słuchaczom, że to się odnosi do nich, że to jest jak najbardziej na czasie. Now, if we're preaching our way through a book consecutively, each sermon has to stand as a unit on its own. I nawet jeśli zwiastujesz przez całą księgę, to każde kazanie musi być takim odrębnym, jak gdyby odrębną jednostką. So don't say, last week we finished at verse 13 and this morning we pick up at verse 14. Nie mów w ten sposób. W zeszłym tygodniu skończyliśmy na wersecie 13, a dzisiaj zaczynamy od 14. Don't be trite, don't be predictable in your introduction. Nie bądź zbyt przewidywalny w swoim wstępie. And young preachers in their introduction often apologize for how underprepared their sermon is. Niedoświadczeni kaznodziejowie bardzo często w wstępie mówią o tym, jak nie zdołali się dokładnie przygotować do swojego kazania. Let me persuade you not to do that. The congregation will find out quite quickly enough. Ale zachęcam cię, abyś tego nie robił. Twój zbór szybko będzie miał dosyć takiego mówienia. But try to engage people from the beginning. This is going to be interesting and significant because. Próbuj jak gdyby skupić uwagę swoich ludzi od samego początku, mówiąc im, że to będzie naprawdę ciekawe, to będzie dla nich, warto tego posłuchać. Equally, we need to take time on the conclusion because sometimes we lose the impact of the sermon right at the end. Ale w równym stopniu powinniśmy poświęcić uwagę zakończeniu kazania, bo ono jak najbardziej ma ogromną wagę w całości. The conclusion is a final thrust on the minds and wills of those who have been listening. Bo w zakończeniu jak gdyby pokazujesz po raz kolejny tą ostateczną myśl i prawdę, którą próbowałeś wyrazić przez cały czas kazania. Just review your theme sentence and your aim sentence once more. Ponownie wracasz do tego zdania, które wyraża temat, ale także do zdania, które wyraża cel. Of course, you don't have to tell the congregation, this is my theme sentence, this is my aim sentence. You don't do that. Oczywiście nie musisz powiedzieć ludziom to zdanie, moje zdanie wyrażające temat brzmi tak, moje zdanie wyrażające cel brzmi tak. Nie musisz powiedzieć tego. These are tools to help you in your preparation time. To tylko narzędzia potrzebne tobie w czasie przygotowań. But as you go back to those sentences, try to have a crisp ending which underlines their point. Ale kiedy już zbliżasz się końcowi, bądź przygotowany na takie sprawne, zwięzłe podsumowanie tego, co mówiłeś wcześniej. Then finish. A potem skończ. Land the plane.
on the tarmac. Wyląduj na lotnisku. When I first knew my wife, we've been married for 50 years now, but I go back 50 years. Kiedy pierwszy raz poznałem moją żonę, my jesteśmy już 50 lat małżeństwem, ale kiedy byłem na początku, to było. Trying to learn to be a preacher, and she very kindly came to listen to me. Ja próbowałem zostać wtedy kaznodzieją i ona bardzo w swojej łaskawości słuchała moich kazań. I guess she thought if I'm going to marry this man, I may have to listen to him a lot. Być może dlatego, że pomyślała sobie, jak ja mam za niego, znaczy mam się z nim wyjść za niego za mąż, to będę musiała sporo słuchać tych kazań. But she was then and is now a very helpful critic in the right sense of the word. Ale chcę powiedzieć, że ona już wtedy, ale i także dzisiaj jest takim bardzo wiernym krytykiem moich kazań. And she said to me, "Why don't you stop when you finish?" Ona czasami mówiła do mnie, dlaczego nie skończyłeś, kiedy już skończyłeś? I think that's true of lots of young preachers. You don't stop when you've finished. I to jest prawdą dla wielu kaznodziejów, że nie kończysz, kiedy już skończyłeś. I mean, I was thinking, well, I didn't do point number 2 very well. I'll just go back and reprise that before A I ja wind up. wtedy myślałem sobie, no ja tego punktu drugiego za dobrze nie rozwinąłem, więc może warto do niego wrócić i że coś na jego temat powiedzieć. And of course, you lose all the impetus, you lose all the forward movement of the preaching. Ale wtedy gubisz całą ten impact, który gdzieś tam masz w trakcie swojego kazania, wracając się niepotrzebnie do rzeczy wcześniejszych. So with a conclusion, I think it's a good idea to write it out, to make it really clear. Dlatego jestem przekonany, że bardzo ważną rzeczą jest, aby dobrze napisać zakończenie, sprecyzować zakończenie swojego kazania. It needs to be brief and pointed and powerful. Ono powinno być krótkie, konkretne i takie pełne mocy. It needs to end on a note of action. What are we going out to do as a result of this? Ono powinno skończyć się taką zachętą, zawołaniem do działania. Jakie działanie powinno wywołać to kazanie w moim życiu? I think the way in which you end the actual speaking is really important. Ja jestem przekonany, że to, w jaki sposób kończę swoje kazanie, jest naprawdę ważne. For example, I've heard preachers who end like this. Na przykład słyszałem kaznodziejów, którzy tak kończą swoje kazania. And so we see that we need to put this in action, and now we're going to sing hymn number 321. A więc widzicie, że musimy to wprowadzić w nasze codzienne życie, a teraz zaśpiewamy pieśń 123. I need time to reflect on what I've heard if the teaching has been good. Jeżeli nauczanie było dobre, ludzie potrzebują czasu, żeby się nad tym zastanowić. I don't want to necessarily stand up and sing immediately. Niekoniecznie ludzie w Twoim zborze zaraz po zakończeniu kazania chcą wstać i śpiewać pieśń. I would rather say, as I finish, now let's take some time to pray together. Ja zwykle, kiedy kończę kazanie, mówię, a teraz poświęćmy czas na modlitwę. I think it's good to leave just a little while for people to pray their own prayer in response to what the Lord has said to them. Myślę, że to jest bardzo dobry zwyczaj, kiedy pozostawiamy ludziom czas dla nich samych, aby oni wyrazili w modlitwie reakcję swoją na kazanie. And you can gather up the aim of the sermon in a prayer on behalf of everybody after the private prayer. Także i później po tych modlitwach ty możesz pomodlić się, zbierając w swojej modlitwie jeszcze raz, wyrażając w swojej modlitwie tą główną myśl, główne przesłanie całego kazania. Sing our hymn when we've had chance for the truth to permeate a little more. A wtedy już po tym czasie, kiedy pozwolimy, aby ta prawda Bożego Słowa zaczęła nas penetrować, wtedy jest czas na śpiewanie. So finally then we've come to our last section of preparation, the fourth block. I tak oto dochodzimy do ostatniego elementu, etapu przygotowań kazania. And this is writing up your notes, making your preparation for what you will take with you when you give the talk. A
Ten etap odnosi się do zapisania tych twoich myśli, sporządzenia kazania na podstawie notatek, więc przygotowania tego, co później przekażesz zborowi. So you will need to experiment with this when you start out to find out what suits you best. I oczywiście na to potrzeba czasu, takiego doświadczenia, wypróbowywania, jak to zrobić w najlepszy sposób. Good notes are whatever enables you to be as clear and as faithful as possible in teaching the passage. Dobre notatki, dobre zapisanie kazania wiąże się z tym, aby cokolwiek dla ciebie to oznacza, żeby to tekst był jasny, przejrzysty i łatwy do czytania. You have to recognize that I, as the speaker, am the only person responsible for the words that are spoken. Myślę, że pomocne w tym wszystkim jest też to, abyś miał świadomość, że ty jako przemawiający, mówca, jesteś jedyną odpowiedzialną osobą za to, co zostanie powiedziane. All those ideas that I've been looking at in the exegesis and the exposition, they have to become specific words now. I kiedy miałeś do czynienia w czasie egzegezy, w czasie ekspozycji, do czynienia z różnymi prawdami, myślami, to teraz musisz to ubrać w odpowiednie słowa. And those words need to be prepared in the study time. Te słowa i musisz poświęcić czas w czasie przygotowań, w czasie studiowania Bożego Słowa, so that they can be recalled at the speaking time as accurately as possible. i tych słów będziesz używał także w czasie wypowiadania, w czasie przemawiania, kiedy będziesz mówił kazanie. Better prepared we are, the more effective and faithful the teaching will be. Oczywiście, czym lepiej jesteśmy przygotowani, tym bardziej skuteczne i wierne będzie nasze nauczanie. You have to choose the words to convey the truth. To ty wybierasz słowa, za pomocą których przekażesz prawdę. Remember, it said of Jesus that the common people, the ordinary people, heard him gladly. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział, że pospolity lud z chęcią go słuchał. Spoken clear, everyday language that anybody could understand. Dlatego, że on mówił takim jasnym, codziennym językiem zrozumiałym dla każdego z nich. Let's aim for that in our preaching. I my też potrzebujemy tego. Don't let's have lots of theological jargon, terminology. Nie wrzucaj w swoje kazanie zbyt wiele takiego żargonu teologicznego. And remember that you're not writing an essay. It's not a literary exercise. I pamiętaj, że to nie jest jedno z zadań na języku polskim, gdzie masz napisać jakieś opowiadanie. You want to write down in your notes what you want to say in your preaching. W swoich notatkach chcesz zapisać to, co później chcesz powiedzieć w czasie kazania. Do you write a full script or how do you do it? I czy piszesz, teraz pytanie, czy piszesz dokładnie całe kazanie słowo w słowo, czy może nie? Jak to robić? I think the danger with a full script is that you read it like a sort of essay. Myślę, że pewnym niebezpieczeństwem w napisaniu dokładnie całego kazania jest to, że będziesz je czytał, tak jakbyś czytał opowiadanie. The advantage of a full script is that you know exactly what you're going to say and you can concentrate more on getting it across to people. Natomiast zaletą takiego właśnie sposobu, czyli napiszesz wszystko, jest to, że wiesz dokładnie, co chcesz powiedzieć i będziesz zmierzał tą drogą. But you do have to make sure that you know its content well, so that you're not always looking down and looking up and down. Ale bardzo ważne jest przy takiej okazji, abyś dokładnie znał treść tego, co zapisałeś, żebyś nie spoglądał co chwilę w dół i twoja głowa wtedy tak chodzi w górę, w dół, w górę, w dół. I think it's important to go for simple, direct sentences. Ja osobiście uważam, że powinno twoje kazanie składać się z prostych, takich ukierunkowanych zdań. Try to draw clear word pictures. Żebyś używał także ilustracji słownych bardzo przejrzystych. Be direct in your style. Talk about we and you.
żebyś był konkretny w swoim stylu, konsekwentny, mówiąc my, wy. Very important to identify with our hearers, not to let it always be you, but use the word we. Bardzo ważne, żebyś utożsamiał się ze swoimi słuchaczami, żebyś nie tylko mówił wy, ale żebyś ty się siebie samego również włączył w tą grupę, do której mówisz. My także. So whether you're writing a full script or main headings and ideas, practice them in the study. Więc niezależnie od tego, czy napiszesz dokładnie całe kazanie, czy też może tylko hasłowo wypiszesz pewne punkty, pewne myśli, na pewno w jednym i drugim przypadku spróbuj zrobić taką próbę odczytania, powiedzenia tego. So if you watch me preparing, you'll hear me saying the words before I write them down. Gdybyś widział mnie w czasie przygotowań, to słyszałbyś, jak ja wypowiadam na głos pewne zdania, słowa, zanim je zapiszę. I try saying them in different ways, to try and get the best, most engaging statement. Ja często próbuję wypowiedzieć je w różny sposób, żeby tak usłyszeć samego siebie, jak to brzmi, kiedy ja to mówię, a wszystko w tym celu, żeby one jak najlepiej zabrzmiały i wyraziły to, co chcę powiedzieć. So experiment with different methods, but try to settle on one that works well for you. Więc eksperymentuj z różnymi metodami, ale wybierz tę jedną, która tobie będzie najbardziej odpowiadała. And then as you write up your notes, you have to, as it were, put it to bed and let it rest. A już gdy ukończysz tę pracę, zanotowania, to pozwól, że ona gdzieś tam się tak ustatkuje w twoim umyśle. Więc idź, prześpij się z tym. When you've put your preparation times into your diary, you have confidence that you will have time to do everything and there won't be big pressure. I jeżeli będziesz te przygotowania czynił właśnie zgodnie z kalendarzem, o którym wcześniej mówiliśmy, to wtedy będziesz miał zaplanowany czas także właśnie na to, o czym mówię w tej chwili. A regular Sunday preacher, Saturday night should not be crisis time. Dla kaznodziei, który regularnie zwiastuje w niedzielę, sobota nie powinna być dniem kryzysu. Sometimes, of course, circumstances mean that happens, but as a regular pattern should be measured. Oczywiście, często, czy też czasami nie da się tego uniknąć, jednak nie powinno się zrobić z tego jakiejś rutyny. When I was a pastor, I aimed to have my sermon already done by Friday evening. Jako pastor ja robię wszystko, żeby moje kazanie było już gotowe na piątek wieczorem. Then it gives it a day to rest, for it to percolate in your mind. To z kolei daje mi taki czas jeszcze odpoczynku, rozważania tego w mojej głowie przed niedzielą. Take it out on Sunday morning early and work through again in your mind what you're going to say. A potem wstaję wcześniej rano w niedzielę i jeszcze raz sobie wszystko to przypominam. Pray that the Lord will be pleased to use it for His glory. Modlę się, aby Pan Bóg miał upodobanie w tym i by użył mnie. Then you get to the church, to the talk, and you let yourself go. A potem jedziesz do kościoła, mówisz kazanie i po prostu robisz swoją robotę. Confident that God will do what He wants to do through it, and that it's all about Him and not about me. Takim przekonaniu, takim zaufaniu, że Pan wykona tę pracę, którą On chce, aby była wykonana. We can trust God to be giving the increase because He loves to use His word. I możemy ufać Panu Bogu, że On da wzrost, dlatego że my pragniemy Jemu służyć wiernie. Well, we've reached the end of our hour, and I think there may be some questions that we will have before we finally end the session. But my own hope is that you will feel motivated by this.
Moi drodzy, mówi Dawid, doszliśmy do końca, teraz jest czas na pytania, jeśli są pytania. Bez względu na to, czy są, czy nie, mam nadzieję, także brat Dawid, że to, co usłyszeliście dzisiaj, 2 tygodnie temu, zmotywuje was do takiej własnej pracy na polu zwiastowania Słowa Bożego.